to nie clickbait. Renault właśnie wskrzesiło legendę, ikonę motoryzacji, tyle tylko, że na prąd. Serio? To nie brzmi zbyt dobrze. A może jednak, musicie się o tym przekonać, zostając do końca tego odcinka, Bryk Dagmary, bo dzisiaj ta ikona miejskiego stylu nie pachnie benzyną. Dzisiaj razi prądem. Ten mały samochód ma mikrobaterię, 52 kWh, ale możesz nim przejechać aż 400 km pod warunkiem, że optymalne są warunki pogodowe. Ni ciepło, ni zimno. A dlaczego? Bo ma ultra lekką konstrukcję, rewolucyjną aerodynamikę i świetne odzyskiwanie energii. I co można? Można. Oto przykład. Renault 5 to samochód, który woził kiedyś Waszą prababcię i babcię. Był odpowiedzią dokładnie na wszystko. Na kryzys paliwowy, kryzys tamtejszych nastolatków. A historia jego była bardzo krótka i prosta i stał się ikoną bardzo szybko. Pojawił się po raz pierwszy w 1972 roku, potem ścigał się w Monte Carlo. Wcześniej oczywiście królował na ulicach, był dosłownie wszędzie, jak francuski croissant. Potem przyszedł czas na turbo, a teraz jest czas na elektryczną motoryzację, czyli Renault 5 e-Tech. Tak się powinno robić elektryki, z poszanowaniem historii. Wtedy się trafi do klientów, do kierowców. Bo co by nie mówić o tym samochodzie, może się podobać albo nie, ale bryłą przypomina klasyczną R5. Kolor niebieski Nocturne 2 z dachem i tuele. Te elementy są eleganckie, przyciągają uwagę, mogą odrobinę rozpraszać. Mamy klasyczne lampy nawiązujące do lamp R5 sprzed lat. Pięknie to wygląda, bo możemy sobie na przykład z tym naszym samochodem troszeczkę porozmawiać. Zobaczcie, on się z nami żegna, mrugając i wita, puszczając oko. Dodatkowo w samych LEDach, bo jest ich tutaj sporo, mamy ozdobne elementy w środku i taką piękną flagę na szczycie prawego i szczycie lewego reflektora. Duże logo, wąski pas tutaj. Wygląda klasycznie i elegancko, choć jest totalnie nowoczesny. Poza tym bardzo fajny gadżet. Spójrzcie, tu widać, jaki mamy stan baterii. Prosta sprawa, a jaka przydatna, prawda? To wersja Iconic Sync EV52, 150 koni mechanicznych, Comfort Range, czyli ten komfortowy zasięg kończy się po 6 dniach, jeśli jesteście ekonomiczni. No właśnie, i tutaj jest nawiązanie do klasyki, czyli rzecz bardzo ważna przy elektrykach, te tylne lampy do wersji Sync. Fajny pomysł, co? Dobra, to teraz dwa słowa na temat tego, jak ten pojazd jest długi, szeroki, wysoki i jaki ma rozstaw osi. 3,92 na długość, 2,02 z lusterkami na szerokość, 1,49 m na wysokość, rozstaw osi 2,52. I teraz zaglądamy do bagażnika. W wersji podstawowej 326 litrów, a jak położymy sobie tylną kanapę, to tych litrów robi się nagle 1106. Sporo, prawda? Samochód jest, słuchajcie, niby taki mały, a w sumie całkiem pakowny. I tu się zaczyna kontrowersja. Czy wykonanie elektrycznej wersji kultowego auta to ruch odważny, czy może bardziej żerowanie na nostalgii? Wsiadamy do środka, żeby się przekonać i tu jest kosmos, połączenie jakby dwóch światów, trochę elektrycznych nowości, trochę tego świata z przyszłości i teraźniejszości i trochę tego, co już było. Połączenie różnego rodzaju materiałów, jeansu ze skórą, miękkich elementów na kokpicie, elementów, które są LEDowe i można je ustawić sobie w odpowiednim świetle, ale zasiadając za kierownicą na przykład, już zakres kierownicy jest taki sobie. Poza tym, zobaczcie, do wysokich osób trudno będzie ustawić sobie kierownicę. Sama kierownica jest całkiem w porządku, multifunkcyjna, dobrze wygląda, a tutaj ma taki element piano black, no ale cóż, trochę tego piano black na miejscu znajdziecie.
Dach, ja mam wrażenie, że za chwilę oprze mi się o głowę. Jest tutaj trochę klaustrofobicznie. No dobrze, ale skoro ja siedzę, mam 1,81 m dla przypomnienia, siedzę sobie wygodnie w fotelu kierowcy, to czy znajdę miejsce za kierowcą, tak wysokim kierowcą jak ja? Sprawdźmy. Oho, będzie problem? Jeszcze nie. Na razie jest w porządku, sporo miejsca na stopy. Tutaj mam kieszonkę i zobaczcie, z kieszonki wystaje cała historia Renault 5. Zaczynając od 1972 roku przez 80, kiedy się pojawiło turbo, 84 i zobaczcie, ile czasu minęło, kiedy pojawiła się nowa elektryczna wersja, która zresztą bardzo podobna, jest to widać na obrazku, do tego, co było klasyczne. Czy dach opiera się o moją głowę? Nie. Za to nie widzę kierowcy, ale to jeszcze nic, bo tutaj mamy 5 miejsc. Samochód jest rejestrowany na 5 miejsc. Tak, na środku, średnio. Tu siedział ktoś chyba bardzo wysoki. No tutaj już bym się szczerze nie zmieściła. Ale zwróćcie uwagę na świetnie wykonany dach. I teraz tak, wracam za kierownicę, bo chcę Wam pokazać, co bym zmieniła w tym samochodzie. Ja bym go nie rejestrowała na 5 osób. Dlaczego? Bo kiedy siedzę tutaj i mam wszystkie podniesione zagłówki, 5 osób na pokładzie, nic kompletnie nie widzę w lusterku wstecznym. Na pokładzie system multimedialny OpenAir z usługami Google'a i z asystentem głosowym, który jest dość upierdliwy. Nazywa się Hey Renault i odzywa się nieproszony. Albo proszony. Przepraszam, możesz powtórzyć? Nie bardzo. Pa! Szybko się zwija w każdym razie. Mamy tutaj też usługę planowania jazdy elektryków, czyli planowania dojazdu do kolejnych ładowarek. Poza tym ten system całkiem sprawnie działa. Mamy podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę i tutaj taki mikropanel do obsługi pojazdu. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo ładnie, ale jest kilka elementów, które mi się średnio podobają albo zastanawiam się nad tym, po co. Cup holderki, czyli uchwyty na kubki są. One są kwadratowe. I teraz tak, jeśli mamy takie gadżety, które jadą z nami, to nie wstawimy tutaj kawy. Nie ma na to miejsca. A to może być na różne rzeczy, no, na przykład na pilota do bramy albo do garażu. Mamy taki element plastikowy, no nie wiem, co tu się może zmieścić, na przykład portfel, mikroportfel i jakieś pióro czy długopis, jeśli ktoś jeszcze w tych czasach takich rzeczy używa. Mamy bardzo głęboki podłokietnik, ale on jest nieprzesuwny, nic się z nim nie będzie działo. I teraz tak, mamy taką półkę, która jest pod skosem i to jest fajne, bo leży telefon i się ładuje, a nie tylko podgrzewa. I jest jeszcze jedna rzecz, która mnie troszeczkę denerwuje w tym samochodzie, a mianowicie bardzo pięknie zaprojektowana dźwignia zmiany biegów, ale wrzucanie kolejnego biegu czasem sprawia, że się bardzo poważnie denerwuje, bo naprawdę trzeba mu dać mocno znać, żeby chciał jechać do tyłu. Czasem zaskakuje mnie, że przełączyłam bieg na wsteczny, a cały czas jednak jestem na przykład na neutralu albo na biegu do przodu. Tak to wygląda. Plus jeszcze mamy 3 dźwigienki, jak to w Renault. I czasem ta może się pomylić z tą, czyli czasem zamiast wrzucić bieg, możemy odpalić wycieraczki. Nowe Renault 5 nie udaje spalinówki. To jest samochód elektryczny, który na dodatek ma niezbyt dużą baterię, ale jest zwinny, dosyć szybki i po prostu miejski, chociaż z potencjałem na dalsze podróże, dlatego że zasięg ma do 410 km. Oczywiście przy odpowiednich warunkach pogodowych i nie tylko. Mamy do dyspozycji hatchbacka, segment B, 5-drzwiowego na dodatek i 150 koni mechanicznych, 245 Nm, 0-100 robi w 7,9 sekundy, a VMAX u niego to 150 km na godzinę. Tak to wygląda i powiem Wam, że może się podobać nawet podczas jazdy, bo to pudełko nieźle się prowadzi. Co zamierzam udowodnić? Właśnie teraz zapraszam.
Oto jest nowy gracz w mieście, który spowodował, że ani razu nie włączyłam trybu sport. A to dlatego, że przy tym teście założyłam sobie, że będę bardzo ekonomiczna, bo chciałam zrobić tak, żeby przez cały tydzień nie ładować samochodu. 6 dni udało mi się przejechać na jednym ładowaniu, ale zostało mi na pokładzie, no nie wiem, tam ze 20 parę kilometrów, więc tego 6 pełnego dnia już bym nie dotrwała bez ładowania. Ale ogólnie prowadzenie tego samochodu to jest taki mały go-kart. Mamy do dyspozycji 4 tryby jazdy: Eco, Sport, Perso i Komfort. Na każdym jeździ się znakomicie. Super jest ten samochodzik, naprawdę zwrotny, bardzo przyjemny. I może właśnie o to chodzi, żeby nie zabijać legendy, tylko wskrzesić ją i to z klasą. I Renault się to udało. No dobra, zagrali na naszych emocjach, ale ja to kupuję. Powiem Wam więcej. Żaden Chińczyk do tej pory nie ma podejścia do Renault 5 w tej właśnie wersji, w wersji elektrycznej. E-Tech, E-Tech, jak sobie życzycie, tak mówcie. Wersja, którą Wam dzisiaj przedstawiłam na kanale Bryki Dagmary, kosztuje 168 800, ale zaczyna się od 120 000. A jeśli chcecie, żeby Wasze dzieci znały jednak dźwięk silnika spalinowego, to dajcie łapkę pod tym filmem. No i oczywiście ocencie też ten pojazd, który dzisiaj dla Was testowałam. Dzięki za oglądanie do końca i zapraszam na kolejny film. Pa!